Nad obiektem pałacowym i parkowym zakaz lotów dronami, które powodują umyślne płoszenie chronionych gatunków ptaków. Wróciłem tutaj chyba po 5 latach z nadzieją, że zrewanżuję się sam sobie co do tego miejsca. Widziałem, że sporo osób po mnie było w Kopicach i latało dronem. Pojawiło się później dosyć sporo zdjęć i filmów. No, moje zdjęcie, które opublikowałem kiedyś w internecie, też zyskało chyba, nie wiem, wtedy 18 000 łapek w górę. To był niemały sukces jak dla mnie nawet do tej pory. No i niestety jest zakaz. Fajnie byłoby, gdyby można było tu polatać, no ale co zrobię? No nic nie zrobię. Trzeba stąd jechać dalej. Także tak rozpoczynam dzień. Jest mi bardzo, ale to bardzo przykro. Jest to wspaniałe miejsce i myślałem, że można je pięknie nakręcić. No. Szkoda, że ten obiekt jest cały czas zrujnowany i przechodzi z rąk do rąk. Niedaleko Kopic jest pałac z XIX wieku. No i w takim razie co? Trzeba było pojechać. No, ten pałac wygląda właśnie tak. Jest, tak mi się wydaje, zamieszkany przez osoby prywatne. Ale dlaczego tutaj nagrywam tę setkę? Ano dlatego, że tam dalej kręciłem taki mini dokument o nazwie Nożorób. Możecie go sobie sprawdzić w internecie, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką trochę bushcraftu i własnej produkcji noży. Lecimy dalej. Zamek Moszna został zdronowany. Kiedy pakowałem drona, okazało się, że śmigło nie ma gumy na końcu, a ta druga guma jest oderwana. No nie wiem, może gdzieś przy pakowaniu coś się stało. Nie wydaje mi się, żeby działo się coś w powietrzu. Nie wziąłem ze sobą zapasowych śmigieł, zostały w biurze, w walizce. No i niestety pamiętajcie o tym, aby zabierać ze sobą śmigła. Więc nie wiem, czy czasem nie trzeba będzie jednak wracać z powrotem do Wrocławia i jutro wyjeżdżać dalej. Mieliśmy robić tutaj szlak orlich gniazd, ale i tak już się tak plany potoczyły, że wszystko się pozmieniało. Na tym zamku latałem bez przybliżenia, które możecie zobaczyć teraz. Oraz latałem z przybliżeniem 7-krotnym. Tego przybliżenia 7-krotnego zazwyczaj nie używam, ponieważ nie lubię zdjęć, które nie są ostre. Wydają mi się mydlane. No i sam jestem ciekaw, jak te ujęcia z przybliżeniem 7-krotnym no wyjdą. Także chyba przekonam się o tym razem z Wami. Uwaga, 7-krotny zoom. Jaka jest różnica? W mydle tego jeszcze nie wiem, ponieważ nagrywam właśnie odcinek, ale w samym kadrowaniu i przepływaniu pierwszego planu z trzecim planem, gdzie drugi plan jest zamkiem, różnica jest diametralna. Przybliżenie robi ogromną robotę. No i co? Czekam na jakiegoś sponsora. Na razie sam nim jestem. Coś mi się wydaje, że dzisiaj będzie krótki dzień. To dlatego, że
nic ze mną nie współgra. Słońce zaszło, założyłem, najpierw było mocne słońce, dlatego na Mavica Mini 3 Pro założyłem NDK z numerem 64 i ekspozycja była super, po czym zaszło słońce i już się nie pojawiło. Co za tym idzie, to jest wielki minus Mavica Mini 3 Pro, że żeby zmienić ekspozycję albo no to trzeba po prostu zlecieć dronem i wymienić filtr ND. Trasa nawet jest nie taka. Wiem, że często się zdarza, że jeździmy bardzo spontanicznie, ale nie wiem, mieliśmy kręcić zamek, robimy rynek. Jest całkowicie wszystko inaczej. Nie wiem, czy jest źle, może wyjdzie to finalnie dobrze, ale coś nie tak. Najgorsze to, że trzeba wracać do domu i jechać po to śmigło. Do tego baterie z Mavica Mini 3 Pro się bardzo długo ładują, co już daje mi wizję, że nie zrobimy za dużo miejsc. Nie wiem, kiepska sprawa. Pałac von der Tos, czyli zespół pałacowo-parkowy w miejscowości Dobra. Dobra, zatem jedziemy dalej, bo miejsce to jest zamknięte. Czasem zdarza się i tak. Plusem jest to, że w zasadzie nigdy mi się tak nie zdarzało, aby większość miejsc, w których bywam, była zamknięta. Traktuję to jako przygodę. Takie rzeczy też się zdarzają. No jeżeli długo się dronuje, raz się trafiają ludzie nie tacy, raz bardzo mili, a raz po prostu zamknięte miejsca. Ja wiedziałem, że to miejsce jest zamknięte, no ale liczyłem, że można do niego jakoś się dostać, wejść. A tu teren monitorowany, kamery, obraz rejestrowany cyfrowo. To zupełnie tak jak ja rejestruję obraz. Też cyfrowo. Chciałbym tylko powiedzieć, że ten pałac tutaj wygląda naprawdę bardzo ładnie. Przynajmniej na zdjęciach. Tutaj trochę drzewa zarastają, widok, ale mogłoby być ciekawie. Już nie wspomnę o Kopicach. Zespół zamkowo-parkowy w Rogowie Opolskim chyba całkiem na plus. Szczerze mówiąc, historia się powtarza. Jeżeli ludzie się zgadzają na to, żeby kręcić zamek, to nie jest łatwo. Są drzewa, także trzeba uważać. Ja muszę latać Maviciem Mini 3 Pro z racji tego, że no nie polecę tym dużym, ale wydaje mi się, że wyszło całkiem ok. I jedna zasada, powtarzająca się w kółko. Jeżeli nie możesz z góry, rób z dołu. Myślę, że dzisiaj będziemy zbierać do domu. Nie było takiego planu, ale jednak ładowarka, która miała działać, nie działa. Śmigło do wymiany. Mavic 3 Mini Pro się rozładowuje. Czas lecieć dalej. Zamek w Pruszkowie. Zamek Pruszkowskich. I śmiem twierdzić, że jest to ciężki obiekt do nakręcenia. Normalnie bym chyba z tego miejsca pojechał, ale z racji tego, że dzisiaj tak wszystko idzie trochę nie po kolei, to potraktuję to jako wyzwanie i wzniosę drona do góry. Na poprzednim miejscu włączyłem tryb ISO Auto. Pierwszy raz tak zrobiłem, więc sam jestem ciekaw, jak to ISO Auto pracuje i tutaj to ISO Auto również zachowam.
Wszystko to dlatego, że latam na Mavicu Mini 3 Pro, który nie ma regulowanej przysłony, no i latam na jednym filtrze ND16. Różnica jest pomiędzy oczywiście cieniem a słońcem. Wydaje mi się, że dosyć spora, bo słońce jest ostre. Stąd taki zabieg. No to co? Do dzieła i oglądajmy efekty. Zdronowane. Dzisiaj to nawet ptaki latają nisko, walczą o swój teren. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakiś ptak wpadł mi w drona. Co prawda mew raz się wystraszyłem w Kołobrzegu, ale takie gołębie latają na pewnym pułapie i jeżeli się boją, no to wlatuję wyżej. Teraz nie chciałbym powiedzieć, że je prowokowałem, bo nic takiego nie robiłem, ale latałem sobie mniej więcej obok nich i ładnie chyba wchodziły w kadr. Zrobiłem, wydaje mi się, tyle, co mogłem. Czy jestem zadowolony? Takie miejsca chyba średnio mi się podobają. No ale, jak to się mówi, z braku laku biorę. Jutro wyruszamy, mam nadzieję, już we właściwym kierunku i zrobimy to, co trzeba zrobić. No i tyle. Nawet już kontroler mi się wyładował z Mini 3 Pro. Ma jedną kropkę. Nie ma sensu latać. Godzina 40 do domu. 30 stopni na zegarku. Jest gorąco. Tego chciałem w zimę. Nie narzekam. Zakupy w Katowicach zrobione. Ładowareczka jest. Mam nadzieję, że to właśnie ładowarka się popsuła. I co, tak kończą no name'y. 4 paki wydane, z odcinka zrobione 0. Ładowarka działa, bateria się ładuje, śmigła mam. Można rozpocząć dzień. Uroczyste zakładanie śmigieł na drona. Śmigło oznaczone jako B. Także jesteśmy przed zamkiem w Będzinie. Zamontowane i wiadomo, że nakręcę na przybliżeniu X1, ale nie omieszkam latać też na X7, co mnie bardzo zaciekawiło. Jednak wczoraj wieczorem sprawdziłem ten materiał z przybliżenia. No i wcale nie jest taki zły, jest nie najgorszy, jest ostry, jest dosyć duża różnica w profilu tego zdjęcia. X1 jest bardzo płaski, z czego można dużo rzeczy wyciągnąć, dużo koloru. Natomiast wydaje mi się, no tak na szybko jak sprawdzałem, X7 ma dużo więcej kontrastu i dużo więcej tak jakby podniesionej bieli, może przepaleń, no nie wiem jak to nazwać. Musiałbym się bardziej przyjrzeć i porównać te obrazki. Wydaje mi się, że może być problem w kolorowaniu bądź w łączeniu tych zdjęć. No ale cóż, po to właśnie są takie wyjazdy, aby samemu sobie też podnosić poprzeczkę. Także jest nowy plan na ten wyjazd. Latać też na X7. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą lub zapomnieli, to X7 to przybliżenie 7-krotne. Na zamku w Będzinie okazało się, że to przybliżenie razy 7 faktycznie nie jest takie super z jednego głównego powodu. Już wiem, dlaczego
kontrast był większy i te biele też takie trochę jakby przepalone. Chodzi o to, że nagrywane jest to w profilu normalnym, a nie żadnym płaskim. To jest główny minus. Nie ma tam możliwości też ustawienia przysłony. Dlatego podarowałem sobie filmowanie z X7. Może jeszcze skorzystam z niego w jakimś innym miejscu, ale na zamku w Będzinie w ogóle nie było takiego sensu. A teraz stara cementownia. Chciałem użyć Awaty, ale z racji, że lata do 100 metrów w dal i traci zasięg, no to chyba to miejsce nie jest na dzisiaj, więc zobaczcie ujęcia z mojego normalnego drona, a innym razem wrócę tu zrobić coś z FPV. Za mną zamek w Siewierzu i bardzo się cieszę, że tutaj wstęp jest wolny. Zatem chyba trzeba wejść do środka i zobaczyć, jak to wygląda, ale to już pozwiedzam sobie prywatnie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tych zamkach, bo tak jak mówiłem, ja raczej nieczęsto jeżdżę do zamków, w których znam historię. Właściwie mało znam historii zamków, ale te historie później są weryfikowane i na wszystkich tych takich filmach, które są u mnie na kanale minutowych, możecie przeczytać albo jakąś ciekawostkę, albo kawałek historii tego zamku. Do jakich czasów bardziej pasują? Teraźniejszych czy tych dawniejszych? Ja się cieszę, że jestem w tych czasach i żyję, w których jestem aktualnie. Z pozdrowieniem rycerskim. Ruiny zamku w Olsztynie koło Częstochowy zdronowane. Jednak użyłem tego przybliżenia X7. Chciałbym, żeby te obrazy wychodziły jak najlepszej jakości. No i tutaj trochę się spieram sam z sobą, ale jednak stawiam na doświadczenie. Nie robię tego komercyjnie, typowo, żeby oddać komuś produkt, dlatego mogę sobie to sprawdzić i najlepiej właśnie sprawdza się, uważam, w taki sposób, jaki ja teraz to robię. Jeśli ujęcia nie wyjdą, no to kiedyś tu wrócę. Ale uważam, że warto było tutaj nagrać to przybliżenie siedmiokrotne, chociażby ze względu na to ujęcie. I oto właśnie takich ujęć brakuje mi z drona. Zawsze o tym marzyłem, zawsze o tym mówiłem już kilka lat temu, że chciałbym mieć taki obiektyw, nie wiem, z 70 mm, 50 mm na dronie, bo to będzie robiło świetną robotę. No i kiedyś to na pewno nastąpi. To mały trik. Uwaga! Ojej! Stałem się wielki. Niesamowite. Nie spodziewałem się niczego innego po tym miejscu. Chociaż po cichu być może liczyłem, że gdzieś uruchomię Awatę. Po prostu trzeba tylko przejść, zobaczyć, jak to miejsce wygląda. No i tyle. Nie wiem, czy pożałować tego miejsca, czy co. Dlaczego to w ogóle zostało zniszczone? Wygląda
okropnie. Pałac w Pilicy zdronowany. Ciekawostką związaną z Pilicą jest to, że urodziła się tutaj Magdalena Maria Epstein, czyli założycielka szkół pielęgniarskich, no i całe życie poświęciła pomagając potrzebującym, chorym. Zasada, jeśli nie możesz od góry, rób od dołu, wciąż jest aktywna. Także no w ten sposób po prostu muszę latać w niektórych miejscach. Tak w ogóle tutaj obok mieszkają ludzie. No i w zasadzie pojawiło mi się takie pytanie w głowie, jak się mieszka tutaj przy takiej posiadłości, jak się żyje tutaj na co dzień, no bo miejsce jest naprawdę iście klimatyczne. Może są tu jakieś jeszcze duchy poprzedników tego pałacu. Może są jakieś historie, o których nie wiemy. No. Nie wiem, czy chciałbym tak mieszkać, ale spędzić noc w takim miejscu, no okej. Tym bardziej, że zaznaczam, to miejsce jest opuszczone. To są ruiny. Sułoszowa zrobiona, czas iść po prostu lulu. Ostatnim razem na dronotripie byliśmy obok Sułoszowej, bo byliśmy w zamku Pieskowa Skała. No ale nie mogliśmy o tym wiedzieć, bo pędziliśmy właśnie na zachód. Trafiliśmy do Sułoszowej i wykonałem dzieło. Czy piękne? To nie wiem. Wydaje mi się, że raczej powinienem robić to w pełnym słońcu, a nie już gdy słońce opada tym razem. Idę spać, jestem zmęczony. Jestem wyspany. To dobrze. Z drugiej strony znaleźliśmy się tym razem na pustyni błędowskiej, która jest objęta zakazem latania ze względu na to, że jest to teren wojskowy i trzeba byłoby się kontaktować z wyższymi mocami wojskowymi. Na co w tym przypadku wiadomo, nie ma czasu. Bywaj, pustynia błędowska. I trzeba jechać dalej, no cały dzień przed nami, trzeba zgrać jeszcze trochę miejsc. Zamknięte to zamknięte, no i co? Nic się nie zrobi. Lecimy dalej. To wszystko jest pod szyldem hej przygodo. Coś źle gdzieś sprawdziłem na mapie. Siadamy do dronozaurobusa i może uda nam się trafić w jakieś miejsce, gdzie będzie można polatać. Wciąż walczę z lataniem bez przybliżenia i z lataniem z przybliżeniem. Co najbardziej mnie martwi, to że no, te tryby są trochę inne i X7 przybliżenie, chyba to jest 70 mm, nawet nie wiem, no to jest w trybie normalnym i ciężko być może będzie mi go pokolorować. I teraz w zasadzie, skoro odcinek poszedł już na montaż, zobaczcie, bez przybliżenia z koloryzacją. I do tego kolejne ujęcie, które się pojawi, jest na przybliżeniu, z fajnym przepływem drugiego planu na pewno. Ale czy kolorystycznie już są podobne, czy uda mi się zachować ten walor kolorystyczny dwóch tak jakby odrębnych plików, sam nie wiem. Zobaczmy.
Tama w Dobczycach zrobiona, zamek również. No i co, tutaj już byłem chyba zmuszony posiłkować się przybliżeniami. W aktualnej chwili jest mi to obojętne, czy będzie to już ostre, czy nie ostre. Po prostu ryzykuję i tyle. Kierujemy się do Wadowic. Może w końcu zjemy te kremówki. No i udało się dotrzeć do Wadowic. Tak jak mówiłem na dronotripie 8, był taki plan, który nie został spełniony. No cóż można było zrobić innego, jak nie to, żeby tu przybyć i nakręcić rynek w Wadowicach. Ten region ogólnie wydaje mi się być ciężki pod względem zamkowym. Być może nie znalazłem tylu zamków, ale też uwaga, jeżdżę po miejscach takich, w których jeszcze nie byłem i omijam zamki, w których byłem. No, wydaje mi się, że już w wielu zamkach byłem w tym regionie i jest dosyć duży problem, ponieważ wychodzi dosyć długa obsuwa czasowa. Dlatego, że z miejsca na miejsce musimy się przerzucać no, w odległościach może nie wiem 40-50 km, co robi przerwę godzinną na podróż. Także wcale nie jest łatwo i w ten sposób traci się trochę czasu. W porównaniu na Dolnym Śląsku już kiedyś o tym mówiłem, ale powtórzę się, no, zamki są kilkanaście minut od siebie. Wracając już powoli do domu, na przedostatniej miejscówce trafiliśmy do Energylandii. Chciałbym powiedzieć, że wiem jak to wyjdzie, że wyjdzie kiepsko, ale zawsze mam w sobie chociaż jakąś nutkę nadziei, że być może mi się odwiedzi, jak zobaczę to na komputerze. Chociaż wydaje mi się, że jak włączam ujęcia na komputerze, to mało co mi się już może odwidzieć. Ale to różnie bywa. Sprawdźmy to po raz kolejny razem, aż złapałbym kogoś za rękę bo czuję adrenalinę w sobie. Takich kiepskich ujęć dawno nie widziałem. To już koniec naszego wyjazdu. Zrobiliśmy chyba ponad 1000 km. No, uważam, że ten wyjazd nie był zły. Jak zwykle czegoś nowego się nauczyłem. Najciekawsze chyba doświadczenia to były te z testowaniem kamery na 70 mm. W niektórych miejscach wydaje mi się, że mogło to wyjść fajnie. Niektóre miejsca no, wyszły, wydaje mi się, tragicznie. Najlepiej uczy się tak naprawdę tego wszystkiego na własnej skórze, więc to jest super test dla mojego drona. No i zobaczymy, czy w kolejnych wyjazdach będę korzystać z tego przybliżenia, czy też nie. Cieszę się, że ten wyjazd odbył się tutaj w Polsce. Polska to zawsze Polska, jest blisko wszędzie. No, obręb 300 km nie jest tak naprawdę strasznym obrębem. Zawsze można przyjechać do domu i to jest też super. Chciałbym powiedzieć jedno.
Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie. Filmy idą w poniedziałki, środy i piątki oraz niedzielę odcinki, a we wtorki lecą filmy relaksacyjne. Także przez najbliższe kilka miesięcy będzie co oglądać. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.